Ja Ewa Wosińska. Pochodzę z Równego. Tam się urodziłam. A z domu? Znaczy, z domu Jakubiec. Urodziła się Pani w którym roku? 27. 27. W sierpniu. W sierpniu 27. Czyli w 1943 roku, jak wybuchło to wielkie ludobójstwo, miała Pani już 14 lat. Tak. Co Pani pamięta? No co pamiętam? Pamiętam, bo myśmy mieszkali blisko, przy Koszarach. I cmentarz w Równym jest Na tej ulicy. na też parę metrów dalej. I po prostu jak były pogrzeby, to ja poleciałam. 2 razy byłam na takim pogrzebie pomordowanych. Więc no co widziałam? No, to wszystko biegło, wszystko leciało tam, bo na wsiach mordowali i przywozili do pochówku, do miasta. Kto zdążył i Kto jeśli zdążył, był, kto jeśli miał rodzina, kto pochować. Tak. No to widziałam 6 trumien, no to były masakra. Ja zemdlałam na drugi dzień na drugim pogrzebie i mama już zabroniła mi chodzić, bo to było okropne. To były trumny czy skrzynie zbite? No taki, no można tak to nazwać. Czyli co, byli porąbani ludzie? No porąbani ludzie, tak. Porąbani bez oczu, no w ogóle. No, oni się mścili, no to wiadoma rzecz, jak to wyglądało. No ale za co się mścili Ukraińcy? A za to, że my byliśmy Polakami. No za co? Walczyli o... Walczyli. Oni przede wszystkim to jest bardzo leniwy naród. On jest tylko gotowy na gotowe wyjście. Prawda? On przecież jak oni rabowali, pomordowali te rodziny i rabowali ich mieszkania, domy przenosili. Byłeś przecież też, Tak. wiesz o tym. Tak. Przenosili domy i nazwali wieś innym tym Nazwą. Czyli te mordy były też na tle rabunkowym, po to, żeby się dorobić. Tak, Przychodzili sąsiedzi i mordowali, Tak. po to, żeby zabrać buty, kożuchy, skrzynie, Co się wszystko dało. co się dało. Tak. Żeby się dorobić. Żeby się dorobić. No i tyle się dorobili, co widać. Czy Pani nie pamięta, z jakich to wsi przywozili Nie. pomordowanych? Nie powiem Ci tego. Czyś. Bo to był tłum ludzi, wszyscy Tak, byli przejęci, tak. płacz, jęk i tak dalej. Czy byli księża przy tych pochówkach? Nie. Nie było. Byli sami ludzie. Tak jak w wojnie. Ale ciekawe, bo ja pojechałam do Równego z mężem, bo mąż całe życie chwalił się tym Grodno. Ja mówię, no bo jedziemy do Równego, bo ja z Równego, a on z Grodna. Tak. I Poszliście na cmentarz i poszliśmy co? na cmentarz. I ja właśnie chciałam jemu pokazać Te groby. które, bo to był płot, taki nawet murowany płotek taki. Parka. Cmentarza, parka. Niestety, był rozgrodzony ten płot, I na tym miejscu wylany cement i tak o parę metrów pomnik ruskiego jakiegoś żołnierza. Tak. Aha, czyli Białej sowieckiej. zupełnie zniszczone miejsce, nie Całkowicie ma niczego. zalane było tym. A przecież ja mam albumy, przecież aż 2 albumy. Tak, gdzie to miejsce jest Do tego zaznaczone. miejsca. Czyli celowo zniszczono pochówki przez wiele Tak. cmentarzy, przez takich wiele dołów śmierci prowadzono drogi bite, asfalty po to tylko, żeby zaleć zniszczyć, żeby nikt tam już nie dotarł. Albo sadzono las, jak to było gdzieś Przecież daleko. ja tak pamiętam ten cmentarz, mnie się tak utkwiło, że ja jak prowadziłam męża, to wiedziałam, bo tam siostrę pochowaną miałam. To nie musiałam szukać. Ale grób siostry był. Grób siostry był, ale to już taki, wiesz... No, po 60 latach to Tak, było. tak, To wiadomo, tak. jak mógł wyglądać. że Czy spośród Pani znajomych, rodziny, kolegów ze szkoły zginął ktoś? nie, wywiezieno ich na Sybir, dużo było. Na Syberię wywieźli? wywieźli. Na Sybir, bo wywozili z miasta inteligencję. Tak, tak. Więc No jak sobie wyobraź, przychodzę do szkoły i ja jestem Pół jeszcze klasy nie 2 ma. klasy. 2 nas jest. 2 osoby z klasy. Profesora nie ma, a profesor był z Poznania, bo to jak uciekali. Jak też- nazwisko? No ja pamiętam teraz. No.
Chociaż jakaś pani, jak siedziałam kiedyś tu przed Pomnikiem. podeszła do mnie i mówi, ja panią znam. I mówi mi, że jak ja się nazywam. I mówi tak, a pani wychowawczyni była pani Boże Bogata. No faktycznie tak. Czyli pamiętała pani ze szkoły? Ona pamiętała mnie ze szkoły jeszcze. No Chciałam ją, wiesz, do nas ściągnąć, ale ona mówi, że ona bardzo mało wychodzi. Nie Aha. znam w ogóle. Już jakaś starsza osoba też, no nie młoda. Pani Ewo, no i jak to było? Przychodzi pani do klasy, jest was dwie, a co się stało? I wychodzimy i wszystko wywieźli w nocy na Sybir. Wszystkich wywieźli? No jak? Bo to byli dzieci z inteligenckich Tak, rodzin. tak. A jaka to była Inteligencja. szkoła? Henryka Sienkiewicza. Imienia Henryka Sienkiewicza. To już gimnazjum było? Tak, Bo zaczęła pani gimnazjum w Równem. tak. No i potem przenieśli nas do takiej pożydowskiej szkoły. No przecież każda nacja miała swoją szkołę. Swoja szkoła. A czy z tych kolegów, koleżanek, których wywieźli na Sybir, spotkała pani kiedyś kogoś? Nikogo. Nikogo. Miałam tylko list od takiej Ewy Dunajec, z którą siedziałam. Ja Ewa i ona Ewa. I prosiła, tak mówiła, że są gdzieś w tundrze, przy rąbaniu drzew, 12-letnie dziecko i prosi o jakąś paczkę. A to nie było mowy do wysłania. Wojna. Napisane na takiej, nie na kartce, a na Kawałku papieru. na kawałku papieru, tak, że jeżeli możecie, to przyślijcie nam jakąś paczkę. Czyli nikogo pani nie spotkała Nie. w życiu Ja i nawet nikt się nie odezwał. Czyli wychodzi na to, że większa część gdzieś tych ludzi się zawieroszyła albo nie przeżyła Sybiru. No tak, ja jeszcze co, chciałam bardzo kiedyś pojechać, jak byłam w Warszawie, szukać po prostu ją. Tak, Ale tak jakoś mi też, że tam karta taka jest, tak? tak. Poprzez karty. Bo no, może i do tej pory to ona nie żyje. Tak, bo to już są wiekowe historie. Czyli tak, wojna zabrała pani wszystkich kolegów i wszystkie koleżanki, wszystkich wywieziono na Sybir jednej nocy. To był 41 rok. Zima. Ale jakie to uczucie. Wiedzieliśmy wszystko, bo profesorowie zaczęli nas uczyć, wszystko było stąd. Z Wielkopolski, z Mazowsza, tak. I nawet uprzedzano nas jak będzie, ale to dziecko to, co ja rozumiałam, że oni będą wywozić. Muszę sobie, co oni mówią. Także to było okropne. A pani ojciec pracował gdzie? Ojciec się chował przed ten. Aha. Pracował tam dorywczo gdzieś, wiesz, bo on tam zakładał instalacje, był technikiem takim. No. Ale rodzice przeżyli i wróciliście tutaj do Chełma. No to ojca zabrali Rosjanie do wojska. Był w Sumach, potem tych kościuszkowców, tak? Tak. A my we trzy. Ale ojciec wrócił tutaj? No wrócił, bo Wrócił. mama szukała go. On dostał mieszkanie w Szczecinie, ale mama nie chciała jechać. A myśmy wysiedli do Chełma, bo będziemy wracać z powrotem. Tak jak Blisko mówiłem. i będziemy wracać. Wszyscy zostali przy granicy, bo na pewno będą Będziemy wracać do wracać, swoich tak. domów. Mama nawet pochowała rzeczy, w nocy zakopała i maszynę do szycia. To coś było wartościowego, to wszystko w ogródku kopała. Także to... Wszystko zostało. Tak. A jaka była wasza parafia Świętego Antoniego? Tak. Ten piękny kościół, gdzie teraz jest Filharmonia i Ukraińcy nie chcą oddać. Ale ja wiem o tym, bo ja weszłam z mężem, jak byłam, to weszłam. Słuchajcie, to był kościół książę Lubomirski budował. Przepiękne posadzki. Położone na te posadzki, niezrywane były, ale czerwone dechy. I tak na czerwono, tak fest, wiesz, pomalowane. No jest, wiesz, to co jest wmurowane, Tablice. to zostało. To tam baba siedzi jakaś na samym końcu i pyta się do kogo, że się zacznie tam jakiś sens. Nie weszłam do środka, bo tutaj już było zamknięte, wiesz. I ja mówię do Józka, popatrz, tu komunię brałam, tu chrzczona brałam, tu mała szkół brałam, to wszystko.
I co oni zrobili? Mało z tym ścięte są te Wieże zdjęte są, tak. Oto piękny neogotycki kościół Tak, Fundacji tak, Lubomirskich. Zresztą był niedaleko koszar Tak. i żartowano sobie, że któren żołnierz się zakochał, czyli zgubił serce, to leciał do świętego Antoniego modlić się, żeby się Panna Ale znalazła. słuchaj, jacy to byli chłopcy. No cudni, no! Przecież w Równem była To taka szkoła słynna Anders był. w całej Europie. No to byli ułani. Zresztą co drugi, który ocalał, to służył w Równem na szkole podchorążych. Więc Chłopcy jak kalki. To myśmy, no, wśród nich służył wrotki latałyśmy. wielki Patrzeć. poeta Wacław Iwaniuk. Ten, który był pretendował do Nagrody Nobla, zmarł w Toronto, a jest pochowany w Siedliszczu tutaj pod Chełmem. Tak. Myśmy tak właśnie latali, a kościół garnizonowy no to został. Bo przed wojną to było tak, że od pierwszej klasy cała klasa musiała, przychodziło się do szkoły. i szły się Na mszę do kościoła na w mszę do niedzielę. kościoła i wojsko też. Wojsko też. Tak. Dziewczęta oddzielnie, chłopcy oddzielnie. Czyli nie było sympatii takich, że za rękę. Nie było. Była dyscyplina, czyli była wysoka kultura, powiedzmy to w ten sposób. Na wszystko przychodzi w życiu czas, do wszystkiego trzeba dojrzeć i dorosnąć. Pani Ewo, a co jeszcze Pani pamięta z Równego, z dzieciństwa? Cóż ja mogę pamiętać? Coś pięknego już oprócz tych smutnych Nie rzeczy. ma takich pięknych wspomnień. No cóż pamiętam. To co mogłam zapamiętać. No to chyba byłam w pierwszej klasie. Jak byłam na pogrzebie film wyświetlali z pogrzebu. Marszałka Piłsudskiego. Piłsudskiego. To bardzo zapamiętałam. Tam było dużo kin, słuchajcie. To było miasto 60-tysięczne, a w tej chwili 200 000 jest. A jakie było podejście ludzi do marszałka Piłsudskiego w tamtym czasie? No, wszyscy byliśmy za. To był wielki kult. Wielki kult. I to tak nas uczono nas po prostu tego patriotyzmu. I szacunku. Pomimo, że się siedziało, przecież w klasie siedziała i Żydówka, i Rosjanka, i Czeszka. Miałam koleżankę Czeszkę. Nie było żadnych podziałów. To przecież Wszyscy żyli razem. Wszyscy żyli razem, tak. Uczyli się jednej historii. Jedni. Czyli pamięta Pani film z pogrzebu marszałka. Tak. To tak zapamiętałam, bo to bardzo przeżywałam. A wiesz, jak się przeżywa, to Tak, to zostaje w pamięci. zostaje w pamięci. A wszystko inne, już te dziewczęce lata, Tak. to była już wojna Tak. i już niewiele zostało w pamięci. Raczej szare i smutne. Owszem, mieliśmy takiego kalekę naprzeciw nas mieszkał. No to był dom wolno stojący nasz. I vis-a-vis mieszkał Ukrainiec. Dzieci nie mieli, on był jakimś inwalidą. No to nie mogę powiedzieć, ale on bardzo chronił, szczególnie mnie. Bo ja tak dorastałam. Ja nie wyglądałam na ten atak, jaki miałam, wiesz. Bo no, to taki typ. Czyli wyglądała Pani poważniej. Poważniej. Już wielka pannica, A teraz? 14-letnia. No nawet mniej. To jak byli Niemcy, to on zabierał do siebie. I szafa była za szafą, miał wejście do drugiego pokoju, zasłonięte drzwiami i tam mnie chował. Roczka jest łapanka i Czyli pomagał. pomagał, tak. I jak były napady Ukraińców na wsiach, to on nam też mówił. Czyli wiedział Wiedział. od swoich. Czyli jak to w świecie są dobrzy i źli ludzie. Byli dobrzy Ukraińcy i źli. Dobrzy Oni pomagali, mieli dzieci. a źli szli On mordować. Był taki, no, mało z tym miał. O. Jestem wtedy z mężem, co pojechałam. Samochód zostawiamy tam gdzieś u jakiegoś i jego znajomych, bo on parę razy był. I wyjeżdżamy, bo nie można w Równem było poruszać się samochodem, tylko trzeba było zostawiać. I już wyjeżdżamy. I Janusz Kawalski, on razem ze mną pracował w zakładzie energetycznym i wziął nas.
przychodzimy zabrać samochód i rano chcemy wyjeżdżać, więc naturalnie bardzo ładny domek mają. I Matka Boska Częstochowska w jednym pokoju, tu gdzie my mamy spać. Bo my z bagażami, najpierw będziemy się pakować do samochodu. I ja do niego po rosyjsku, a on mówi, że niech pani się nie tego. Mówi się, ja bardzo dobrze znam polski. Faktycznie widzę, prasa jest. Tak, przekrój wtedy, tam przyjaciółka jakieś. Który to był rok? Ja wiem, to w 70 latach. W 70. Czyli jeszcze przed naszą Solidarnością. No Czyli tak, jeszcze za tak, Związku Radzieckiego. Tak. Tak. I słuchajcie, i stół zastawiony, a jakże. Ja mówię, że taki piękny obraz ma, a on mówi, że on się ożenił z żoną, która przyjechała z Polski. I Czyli z Ukrainką z ja Polski. mówię, no a gdzie wychodzicie się modlić? Kościoły zamknięte, cerkiew zamknięta, bo już cerkiew na przecież na głównej ulicy była. A on mówi, ale tak chodzimy po domach, no tak normalnie mówi. Jak sobie trochę wypił, mówi tak, czekamy, żeby głowami ruskimi napełniać studnie, jak napełnialiśmy polskimi. A my siedzimy dwoje, nas i mąż, trójka Polaków. Stary mnie, muzyk to był bardzo bojący taki. Ja mówię, przepraszam bardzo, ile pan, a skąd pan pochodzi? Z Chlewania. A ile pan miał lat? 16. I na tym rozmowa się urwała, rozumiecie? Myśmy całą noc, Józek to w ogóle nie spał, bo mówi do mnie, ani jesteśmy zameldowani i jesteśmy u jakiegoś rezuna. No. Także Historie są różne. tak, Czy tęskni pani do Równego? nie, Nie. ja już się wyleczyłam, bo pojechałam, byłam faktycznie, to kolega z pracy mi załatwił zaproszenie, no tam przecież nikogo nie było, tylko nasze człowiek. I nocowaliśmy u nich, a oni byli z Ukrainy tamtej, głębszej, wiesz, Dniepropetrovsk. I to tam było tak względnie. No nie było mordów przede Nie wszystkim. było. Ale bała się, że przez ścianę będzie słuchać, bo z Archangielska jest jakaś główna księgowa na wszystkie restauracje. A ona już cichutku trzeba było rozmawiać, żeby tam nie posłyszała ona. Przerażony A to naród. dla mnie było bardzo, bardzo. Ale byliście tą szczęśliwą rodziną, że przeżywając tyle kataklizmów i ludobójstwo i wszystko inne, wróciliście wszyscy do Polski. No, ale ty wiesz, że ona mnie nie prosiła ze łzami w oczach. Jaruszka, tylko nie pójdziemy tam, gdzie ty mieszkałeś. Nie. I nie była pani? Nie. Tam jeszcze był mojej takiej przyjaciółki, która mieszka w Krakowie, jeśli żyje. Ona poszła na studia, była nawet oburzona, że ja nie poszłam. To tam jest taki był muzeum, Warka Dowgier się nazywała. Ona pracowała w Gestapo, ale to był szpieg polski. Wszystkie języki znała. Tam zapytał. To bała się tam ze mną pójść. Mówiła, no ale ja jako nowicja przecież nie, no co ja tam, nie idź. Ty pojedziesz, a ja będę miała nieprzyjemności. Czyli wszystkich śledzono, wszystkich obserwowano i każdy był podejrzany i każdy był wrogiem.